Witam, Ryszard Wyrwicki i właściwie odpowiedź na pytania, oczywiście królewska wiedza, czyli astrologia. Było pytanie o bramę Syriusza. Jak to wygląda, jak wygląda z punktu widzenia astrologii? Najkrócej by można było odpowiedzieć tak z tym 13 znakiem w zodiaku wężownikiem. Czy on jest? W astronomii tak, ale w astrologii nie. Czy ta brama Syriusza ma jakiś wpływ na nas? Na pewno jakiś jest. Teraz, jeżeli patrzymy na historię astrologii, w ogóle nie uznajemy, no, to jest gwiazda. No, patrzymy na planetę, to jest zupełnie inna filozofia. W dodatku, gdy wprowadzamy jakikolwiek element do astrologii, automatycznie musimy dorobić 12 znaków. To nie jest żart i 12 sektorów. Oprócz tego jeszcze te dwa światła plus planety. Wszystko trzeba połączyć. To jest, przypuśćmy interpretacyjnie, jeszcze 12 godzin. Bo pamiętajmy o tym, że to przerasta w miarę problemu. Problem pierwszy, numer jeden. Jeżeli rozmawiamy tylko właśnie o tym nowiu, to już mamy sporo do powiedzenia. I naprawdę bardzo dużo do powiedzenia. To jest przeciętnie o nowiu. Widzicie, że zrobiłem 3 filmy i właściwie nie wyczerpałem tematu, bo temat to jest ogólny temat, to jest tylko zarys. Jeżeli teraz dołożymy sobie jeszcze jakąś bramę Syriusza albo Syriusza, cokolwiek, możliwe, że coś takiego jest w jakiejś magii, w jakichś działaniach zupełnie niezwiązanych z astrologią. A często jest tak, że wciskają nam, astrologom, jakieś historie magiczne i podciągają w ogóle astrologię pod magię. Bardzo często ci, którzy w ogóle nie wiedzą o czym w ogóle, czemu służy astrologia, czym jest królewska wiedza, na czym polega. A polega na prostej rzeczy. 21 marzec lub 20, to w zależności od momentu, kiedy jest pierwszy dzień wiosny, i dzielimy na 12 odcinków. I te 12 odcinków przedstawiamy jako zodiak i nas naprawdę nie interesuje, gdzie jest ta gromada barana, gdzie jest tutaj. Nas nic nie interesuje. Nas interesuje tylko ten podział i gdzie się znajdują planety. Naprawdę nic więcej nas nie interesuje. Że ktokolwiek dorabia cokolwiek, to znaczy, że w ogóle się nie zna na astrologii. Następna rzecz. Jest ta astrologia lunarna, czyli księżycowa, która rozpoczyna się w zależności od momentu wagi i w wadze odnowiu. Przesuwa się, czasami zawsze jest od wagi. Nigdy nie jest to tak, że będzie poza wagą, ponieważ mogą wystąpić 2 nowia w wadze. No więc zawsze powinien być ten drugi, ale czasami zdarza się inaczej. To jest uwzględnione. To jeszcze trzeba mocno skorygować. I są to astrologiczne działania i nic więcej. Jeżeli dokładamy cokolwiek byśmy dołożyli, chociażby tego wężownika, o którym tutaj często tutaj nawet miałem takiego człowieka, który się ze mną kłócił. Nie dało go się przekonać, że to nic nie ma z astrologią wspólnego. To jest astronomia. Nie docierało do niego. Nie docierała, bo pan to tak widzi, a ten to tak widzi. Nie ma tak, czy tak, czy tak. Jeżeli akurat wypadnie jakieś zjawisko, jakieś zdarzenie w wężowniku, to jest w wężowniku. Teraz będą polować te czarownice w założeniu, czy czarodzieje na tego Syriusza. I teraz wypadnie cokolwiek w Syriuszu i
dorobią taką historię, że to i jeszcze w dodatku media zrobią, że to jest najważniejszy punkt w astrologii. Nie ma gadania, to jest punkt szczęścia albo nieszczęścia. Takich punktów szczęścia czy nieszczęścia jest między innymi Czerwony Księżyc, który jest w sumie i astrologiczny, i astronomiczny, bo zgadza się, dlatego że to było wyjście z Egiptu i potem wszystkie historie, które zdarzyły się w tej nacji, największe tragedie, wypędzenie z Hiszpanii, czy chociażby powstanie w getcie warszawskim, czy cokolwiek, czego dotykamy, działało wtedy. Możliwe, że też tutaj brano udział, że poczekamy jeszcze 2 dni, będzie Czerwony Księżyc, zrobimy go w tym momencie. Bardzo możliwe, że tak też jest, bo dzisiaj współcześnie tak się robi. Bo sami widzicie, że to, co była poprzednia władza, nie wiem jak ta władza, bo jeszcze za krótko działa, ale poprzednia władza działa właśnie na tej zasadzie. Macie wybory, czy tam cokolwiek. Zwróćcie uwagę, ja zresztą o tym mówię wyraźnie i tutaj nie ma co się bawić tak czy nie, czy to, czy tamto, czy owo. I teraz, jeżeli występuje to zjawisko Syriusza, ta brama, możliwe, że podłączymy to pod czakry, czy podłączymy to pod jeszcze jakieś inne działania. Ja nawet nie chciało mnie się szukać tego w internecie, o co tutaj chodzi. Znam dogonów, mam tą książkę o dogonach i pamiętam Syriusz 1, Syriusz 2, Syriusz A, B i C. Przecież C jest w ogóle niewidzialny, to dopiero satelita odkrył, że on istnieje, że dogoni mieli rację. Czy to prawda? Też w tej chwili podważa się tą dogońską kulturę, tą dogońskie działania. No więc tutaj jak to jest w rzeczywistości? Te osoby, które chcą w to wierzyć albo biorą w tym jakikolwiek udział, niech sobie biorą, wolno im. Ale jeżeli ktoś wrzuca tutaj astrologię i wypowiada się, że astrologia, to proszę podać źródła. Proszę podać, ja nie spotkałem ani u profesora Leszka Weresa wcale, u Leona Zawadzkiego też nie. Potem jeżeli patrzymy nawet na tego Wrońskiego, czy patrzymy na Händla, czy patrzymy na Ruziara, na tych właściwie tych czołowe książki w literaturze światowej, bo trzeba brać to pod uwagę, że trzeba szukać u tych najlepszych, albo i tam nie ma. I to teraz pytanie, czy to może zaszkodzić? Nie wiem, czy może zaszkodzić. Nie umiem odpowiedzieć w tej chwili, czy Syriusz może zaszkodzić, jak się od tego bronić. Obrona jest szalenie prosta. Albo się w to wierzy, albo się w to nie wierzy. Jeżeli się w to wierzy, ma się problem. Jeżeli się nie wierzy, nie ma się problemu. I tylko to jest ta różnica, czy warto skorzystać z tego. Jeżeli czujesz, jeżeli uważasz, że to może Ci pomóc w jakimkolwiek momencie, to zapraszam. Jeżeli uważasz, że masz jakieś obiekcje, no to im dalej, tym lepiej, bo w pewnym momencie dowiesz się, że jesteś w czarnej dziurze. W dodatku, jeżeli chcesz eksperymentować, to jeżeli z eksperymentami raczej bym ostrożnie podchodził ze względów bardzo prozaicznych. Eksperymenty kosztują czasami życie. Jeżeli teraz spójrzcie na wiarę, co się dzieje z wiarą. Bardzo często tutaj, mimo to, że jesteśmy wszyscy chrześcijanami, a wielkie różnice są w dogmacie i w nienawiści jednych do drugich. I kto stwarza tę nienawiść? Ta różnica w chlebie
czy my bierzemy opłatek, czy bierzemy chleb, czy pijemy wino, czy pijemy tam jeszcze coś, czy Matka Boska jest święta, czy nie jest święta, czy jest zwykłą kobietą. I teraz wyszukujemy sobie te problemy i z tych problemów robimy walkę. I teraz, czy warto stworzyć następną wojnę? Następną wojnę tutaj tylko jakiegoś Syriusza, który według mnie, no wolałbym, żeby się wypowiedzieć dogoni, tylko czy dogoni? Mają na ten temat coś do powiedzenia, czy to jest tylko w ich kulturze i to jest ich wierzenia i czy oni chcą urzeczywistnić te wierzenia, czy nie chcą zamknąć ich w enklawie swojego środowiska i wpływu na tą grupę. Teraz jeżeli patrzymy w inny sposób, że ten Syriusz był gdzieś tam w Egipcie i już tam oczywiście, że on był synem jakiegoś tam czy nie i ten jego syn jego ojciec uwzględnił wszystkie słowa, a ten wprowadził jakieś dane co do tego słowa, urzeczywistnił. Na przykład, jeżeli krzesło nazwał Bóg krzesło, to nie było wiadomo, co to jest krzesło, a ten powiedział, co to jest krzesło. I to będziemy brać pod Syriusza, czy będziemy brać jeszcze pod jakąś inną planetę, w porządku, niech sobie tak będzie. Oni w to wierzyli. Minęło 5000 czy 10 000 lat, skończyło się. Czy magia istnieje? Oczywiście, że magia istnieje i magia chociażby w naszym kościele istnieje. Namaszczenie, chrzest, te wszystkie działania są magicznymi działaniami, tutaj nie ma co ukrywać. Może się ksiądz kłócić, że to nie jest magia, bo to jest religia. No bo to jest religia. W innej religii będzie co innego, ale na ogół bardzo podobne mamy schematy, bardzo podobne mamy działania i dlatego to nazywamy religią. A teraz, jeżeli cokolwiek dokładamy do tej astrologii, to proszę się zastanowić. Proszę się zastanowić, czy to jest prawda i nie wierzcie w to, że jeżeli dołoży się jeszcze 2, 3 zdania czy 4 zdania, w tym momencie jest. Nie wiem, co tutaj się dzieje, ale tutaj jakiś zjazd, pewnie jogi. Ale to też jest pewna forma wiary. I teraz, czy ta wiara jest jakiś guru, który to guru wytwarza jakąś grupę i ta grupa zaczyna wierzyć w to, zaraz Wam pokażę. O, tutaj w parku cała grupa. Nawet nie wiedziałem, że tyle osób jest tego typu. Ja nie wiem, jak tutaj obejść. Aha, obejdziemy sobie tędy. I teraz, jeżeli patrzymy na jogę, patrzymy to, co słyszycie oklaski i Leon Zawadzki faktycznie był związany z jogą, bardzo mocno o tym bardzo często mówił i ja nie znam zupełnie jogi. Robiłem kiedyś jakieś tam działania wokół jogi, uważam to, zresztą będę o tym mówił kiedyś tam. Mam kilku kolegów i koleżankę, która już odeszła. O tym też bym chciał się wypowiedzieć kiedyś, bo jest to, może ktoś zaprzeczy, ale chciałbym poczekać na to. Także ja jestem zwolennikiem jednak czystego podejścia do jakiejś wiedzy i do tej wiedzy nie wprowadzanie nowych elementów. Jeżeli te elementy były, to proszę je wygrzebać dokładnie w jakiejś tam literaturze czy w zapisach i dopiero wtedy urzeczywistnić. Dlaczego? Dlatego, że numer jeden, jeżeli patrzymy na głębokość zjawiska i patrzymy to, że ono zostało zlikwidowane, chociażby tak obecnie się bardzo często spotykam się, że Kościół nałożył na to, że to jest magia, że to jest to. Szczerze mówiąc, na co nałożył? Jeżeli Jan Paweł odczynił, że Jowisz czy Merkury jest świętym
i zlikwidował tych świętych, no to nie uważam, że to za złe. Uważam to nawet za dobre. A jeżeli wchodzimy w jakiś kult, że ten kult, bo też bardzo często mam takie sprzeczki z niektórymi, że Kościół zrobił, tutaj było kiedyś słowiańskie takie i takie znaczenie, tak, czy chrześcijańskie. Dlaczego? Jeżeli przy tym, tak jak jest z ikoną, ikonę się zapisuje, kiedy ona wejdzie do kanonu? Wtedy, kiedy pojawią się cuda przy niej. Kiedy się cuda pojawią? Wtedy, kiedy ona jest robiona w natchnieniu, kiedy ona jest w natchnieniu namalowana, kiedy ją maluje osoba święta, to znaczy ta, która medytuje, kontempluje, wtedy ta ikona nabiera ogromnej mocy. Jeżeli ona jest jeszcze malowana w pełni czy w nowiu, w zależności od sytuacji, w odpowiednio ustalonych konstelacjach gwiezdnych i tutaj zaczynamy działać, to w tym momencie ta ikona zaczyna nawet, no co tu ukrywać, ale no być w założeniu, powiedzmy, że święta. Była taka sytuacja, mówię to z autopsji, sprzedałem koleżance małą ikonkę i ona wręcz powiedziała, że trochę drogo, to tamto, że no przepraszam, ale tą ikonę ja maluję równy rok. Dlatego, że tak wymaga tak technologia tego wszystkiego, no i po roku wziąć, przypuśćmy, jakieś tam drobne pieniążki, przypuśćmy, to nawet nie wypada miesięcznie 30 zł, tak? No więc trzeba brać no, technikę malowania dobra ikona musi kosztować duże pieniądze. Kiedy jest ikona, kiedy są namalowane oczy, ja malowałem te oczy w sumie właściwie około 7 miesięcy. Główne skupienie było na oczy. I teraz przychodzi do tej koleżanki ksiądz, nasz katolicki oczywiście, związany z poświęceniem mieszkania, czyli wiecie w którym momencie. I kiedy ona podała temu księdzu tą ikonę, bo chciała, żeby ją poświęcił, ksiądz ukląkł i ją pocałował. Ona się popłakała. I błyskawicznie była u mnie i mówi: Ryszard, przepraszam Cię. Ja mówię: a co się stało? Ksiądz pocałował tą ikonę, którą Ty namalowałeś. Ja po raz pierwszy widziałem taki cud. Nie cud, tylko tą ikonę to Matka Boska Kazańska, właściwie troszeczkę zmodyfikowana, ale malowałem bardzo długo, rok. Przyglądałem się jej jak swojej matce. Czy modliłem się, trudno powiedzieć, bo właśnie przy pisaniu ikony każdy moment jest bardzo ważny. Jak ja tam podejdę, to będą te wrzaski. No trudno, usiądę chyba tutaj posiedzę, albo przejdę się inaczej. I teraz w każdym tym momencie ikona nabiera jakby tej swobody przekazu. Ikona jest zapisem. I teraz jeżeli patrzymy w obraz święty, to on jest święty. I teraz przypuśćmy, że stałby się cud przy takim dziele, takim zapisie ikony, to ona przechodzi do kanonu. A kanon to znaczy, że można ją powielać i można ją powiesić gdzieś tam w miejscach, gdzie używamy kultu. I teraz z punktu widzenia takiego laickiego, tego laickiego, ale ja mówię tutaj o tym, którzy tam dużo opowiadają, a mało wiedzą. To miejsce można nazwać miejscem mocy.
Czy tą ikonę można nazwać miejscem mocy? Oczywiście, że tak, że ona jest i niektórzy zaczynają w tym momencie czy modlić się, czy nie modlić się, to nie jest istotne co, ale odprawiają jakieś działania i te działania mają na charakter przede wszystkim działań stricte magicznych. Tak trzeba nazwać to, mimo to, że mamy z obrazem świętym, ale jednak on ma jakąś w sobie magię. Tak jak znalazłem się ja osobiście przed Matką Boską Ostrobramską i ci, którzy byli tam, to znają to miejsce i ja nie mogłem zahamować swojego wzruszenia, ale byłem razem z moim kolegą Wirgisem i Wirgis mnie zawiózł, ponieważ mnie tutaj zawiózł mnie także do tego kościoła ich najbardziej no, jak to nazywać, gloryfikowanego. I weszliśmy tam i akurat w tym momencie śpiewał chór litewski. Ja przed Matką Boską Ostrobramską nie mogłem pohamować, on w tym momencie nie mógł pohamować się. Takiego śpiewu anielskiego nigdy nie słyszałem i takiego miejsca, nigdy nie byłem w takim miejscu wspaniałym jak tam. I ta atmosfera stwarzała, tak jak i też uwielbiam, kiedy jestem w Gdańsku, pójście pojechanie do Oliwy i bycie na koncercie w Oliwie, kiedy tam rozpoczyna się to sanktuarium dźwięku i tej mocy. I teraz ktoś powie, że to są miejsca, to są czakramy, czy tak, bo taka jest prawda, że czakramy wybieramy sami. Jeżeli tutaj zbierzemy 3000 ludzi w tym parku i 3000 ludzi powie święte, 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 to miejsce zaczyna być świętym, tak jak zrobiono z Janem Pawłem, tak zrobiono z wieloma osobami, czy nawet na waszym gdzie byliście na pogrzebie, ktoś powiedział trzykrotnie święty i osoby będące powtórzyły to i cały tłum powtórzył. Ta osoba według liturgii naszej chrześcijańskiej, katolickiej przechodzi prosto do nieba, omija te wszystkie czyśćce, nieczyśćce, te wszystkie, no wiecie, 12 znaków i to wszystko nie musi się wtedy. Dlaczego się to dzieje? Dlatego, że ta osoba zarobiła na to swoją działalnością, swoim bytem, swoją atrakcją i swoimi działaniami. I to są właśnie te historie, które warto brać pod uwagę. I one mają ogromne znaczenie w naszej psychice. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że jeżeli patrzymy, wracam do tego Syriusza, jeżeli patrzymy na tego Syriusza i patrzymy to, że to jest najjaśniejsza gwiazda na niebie i ona ma jakiś na ciebie osobiście wpływ, proszę bardzo, czy ona tworzy jakieś bramy. Ja z kolei oglądając tam jakiś odcinek, dziewczynka powiedziała, młoda dziewczyna powiedziała, że to jest cykliczne co rok. No to już wiadomo, a jeżeli cykliczne, no to możemy obchodzić, to możemy naprawić. I teraz wiara w to, nie jestem pewien, czy jest to dobre. Teraz, jeżeli człowiek nie ma wiary, to nie jest człowiekiem. To też trzeba brać pod uwagę. Tylko teraz musi wybrać roztropnie swoją wiarę. Akurat chrześcijaństwo jest taką wiarą, która istnieje 2000 lat, teraz troszeczkę może więcej.
o te parę lat i też nie wiemy, czy 6 lat przed tą datą, czyli wchodzimy 6 lat do tyłu, nie zerowy rok, tylko minus 6 czy minus 3. Ja kiedyś zrobię o tym film, ale no trudno jeszcze, no czas i rozmowa jest najważniejsza. I teraz idąc tymi krokami, musimy brać pod uwagę, że mamy wybór. Mamy wybór, w co wierzymy, dlaczego wierzymy. Jeżeli teraz przekręcamy jakąkolwiek wiarę, mamy też rozum. Zawsze możemy odejść od tego rytuału, czy możemy odejść od tej specyfiki. No, chrześcijaństwo jednak, co tu ukrywać, podzieliło się kiedyś, ta wielka schizma, na prawosławne i to rzymskie, ale u nas w Polsce ostatni, którzy odeszli, to Mariawici. I Mariawici, z kolei akurat tutaj mieszkam i tutaj na Przędzalnianej jest ten kościół Piotra i Pawła i on był kiedyś kościołem mariawickim, który został nie wiem czy odkupiony, ale przejęli kościół rzymski. Ktoś powie, o, no właśnie. No tak, ale ci, którzy chodzą do jezuitów na Sienkiewicza, akurat wtedy, kiedy no, widziałem i byłem przy tym, kiedy właśnie przejęto kościół, ten kościół na Sienkiewicza od ewangelitów i wyrównano rachunki finansowe. Więc został wykupiony i dlatego nastąpił remont tego kościoła. Wtedy jeszcze żył tutaj żył ojciec Kozłowski, wykładowca, wspaniały wykładowca. Uwielbiałem jego wykłady, po prostu uwielbiałem, bo właściwie starałem się nie opuścić żadnego, jeżeli ojciec Kozłowski miał jakikolwiek wykład. I oprócz tego, no co tu ukrywać, jeszcze wielu było tam wspaniałych zakonników, bo to są zakonnicy jednak. I jest to dla mnie miejsce takie, no przypuśćmy, kultowe, tak jak i w Kołobrzegu w Prokatedrze. Kiedy tam w Gdyni z kolei tutaj ta świątynia, gdzie są Franciszkanie, a z kolei w Gdańsku, no trzeba przyznać, że kościół mariacki, tak, ten numer 1, uwielbiam ten kościół, z tym obrazem niesamowitym, który został skradziony, co tu ukrywać, przez korsarzy. Wiecie chyba, o który chodzi. I to wszystko stwarza jakieś działanie, no tak, chociażby teraz bardzo modny Licheń, czy no można wiele tych miejsc omówić i teraz, czy wiele lat temu żeśmy się zastanawiali nad życiorysem ojca Pio. I autentycznie mając dane ojca Pio, nawet na 12 czy no są 3 metody, ja będę pokazywał te metody. Widać, że to jest ojciec, że to jest osoba święta. Kiedy bierzemy jakikolwiek czas, który w tym momencie tworzymy kosmogram, to w tym kosmogramie widzimy poszczególne etapy i widzimy, czy to działanie jest przypuśćmy właśnie natchnione, czy pobudzone właśnie z kosmogramu. Tak jak widać, miałem kiedyś program w telewizji, właśnie rozmawiałem z mamą o jej synie i no nie chciałem na antenie powiedzieć, że jest to ksiądz, ale potem zadzwoniła do mnie właśnie ta pani
i mówi, zorientowałam się, że pan właśnie nie chce powiedzieć tego na antenie. Nie, dlaczego? Dlatego, że mogą osoby rozpoznać, mogą osoby coś tam, ale widać kapłana, widać zawody, widać pewne rzeczy, oczywiście w kosmogramie. I to jest najpiękniejsza rzecz, jaką przynosi kosmogram, jakie przynosi w ogóle tutaj działanie astrologa, tak? Jeżeli zna się na tym, jeżeli pracuje z jakimś innym astrologiem, bo to trudno, żeby dojść do tego samemu. To nie jest prawda. To nie jest taka możliwość. Musi być grupa astrologów, gdzie rozmawia się i dopiero wtedy przychodzą te pomysły, albo jakiś inny astrolog pokaże Ci ten sposób jego myślenia i jego analizy kosmogramu. Bo jest to po prostu to, co powiedział Chrystus, odchodząc, że po znakach poznacie, kiedy przyjdę tutaj, tak? Co dzisiaj jest właściwie szalenie modne. Dzisiaj każda technologia przejścia, czy chociażby apokalipsa, jest w modzie. I są, powiedzmy, że sekty, które w to święcie wierzą i teraz jeżeli wejdzie taki Syriusz i teraz coś się stanie, automatycznie stanie się jakimś takim kultem i ten kult może stać się nawet wyznaniem. Takich wyznań obecnie przecież mamy tych androwistów, mamy jeszcze jakieś innych i przychodzą do tego postacie z pierwszego planu, a to jest bardzo ważne, żeby były te postacie z pierwszego planu kulturowego i wówczas następuje tak zwany boom i wtedy oczywiście, że tak. Więc jeżeli ktoś wymyśli w tej chwili, że mazanie, no powiem wulgarnie, kocimi odchodami po lustrze i to będzie to lustro zaczarowane i będzie można przez nie przejść i zobaczyć swój życiorys i on będzie miał taką moc, że, znaczy moc, czy też pewne działania, że w tym momencie będzie opowiadać o różnych historiach, które się wydarzą i wydarzą się, bo będzie w takim stanie, a nie jest to w rzeczywistości wielkim kłopotem. Każdy z nas kiedyś miał prelekcję i doznał jasnowidzenia. Każdy z nas, zawsze. To jest odpowiedni stan, w którym trzeba się znaleźć przez kontemplację, medytację czy modlitwę. Można się znaleźć i w tym momencie, jeżeli to się opublikuje, to co powiedziała święta Faustyna, czy to co powiedziały te troje dzieci, które wiecie o co chodzi, czy chociażby ojciec Pio, czy dla nas najważniejsza postać ojciec Klimuszko. I jeżeli jesteśmy bliscy tego działania, to możemy dorobić tą koncepcję na przykład i wykonać właśnie takie, a nie inne działania, zjawiska, które poprowadzą i będą one na stałe, tak jak śpiący prorok, który opowiada. Tylko nasza świadomość, nasza logika, właśnie dlatego jest królewska wiedza bardzo ważna i tutaj podpisują się pod astrologię po to, żeby podnieść swoje, że jest to prawda. No nie zupełnie tak jest, bo jeżeli nawet astrolog, jeden, drugi wypowie się, że tak, to jest prawda, to nie musi być prawda. Czasami ona wychodzi z jakiegoś kontekstu, tak jak byliśmy świadkami wszyscy upadku Związku Radzieckiego i tutaj pod wpływem, czy tak wszyscy wiemy o tym, że załamanie się giełdy pod wpływem Plutona i teraz jeżeli patrzymy na jakieś postacie, które były tak jak Lenina, czy tak jak Marksa, czy tak jak patrzymy i wchodzimy w jego życiorys i patrzymy, kiedy on się urodził, kiedy wchodzimy w te cykle, to w tych cyklach naprawdę my możemy dużo powiedzieć, ale to jest nasza interpretacja. Jeżeli wy chcecie w to, przypuśćmy, wierzyć, no to nic nie ma wspólnego z wiarą.
to tylko jest z odpowiednio, jaki to piękny jest. Jest to... Dzień dobry. Dzień dobry. Może dlatego, że ja pachnę psem i to suczką. Podszedł przepiękne oczy niebieskie miał. Owczarek. Owczarko podobny, a ten drugi do francuskiego podobny. Owczarka. Zaraz wam pokażę. Tam państwo odeszli. O, tam daleko widać. Akurat tego jednego nie schował się. Paskudnik. O, tam daleko widać go. Czasem jak się siedzi, to pieski uwielbiają podejść. I dlatego, że pachnę zwierzętami. Mój dom zawsze miał... No, tak jest. I teraz ostrzegam, znaczy nie ostrzegam, tylko analizujcie to, co słyszycie, to, co widzicie, to, co macie, jakiekolwiek zjawisko, jakie macie na drzewach twarze Chrystusa, macie na drzewach Matki Boskiej, czy układa się, czy widziałem wielokrotnie u znajomych wrażliwych, bardzo wrażliwych, bo plastyków, artystów, którzy wyjmowali z rzek kamienie, które przypominały twarze. I umieszczali je w jakichś tam obrazach, czy jakichś przestrzeniach. Tak jest, to co jest na Marsie, ta twarz człowieka, czy to jest zjawisko. Dobrze, w porządku, jeżeli jest to rzeczywistość, to bardzo dobrze. Jeżeli jest to tylko zjawisko, no to macie dolinę, tak, gdzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie macie tych prezydentów i jeżeli tak jest, to tak jest. Także to jest moja wypowiedź i chciałbym, żeby ta wypowiedź nie była jakby z pierwszego punktu widzenia, tylko z jakimś taką dozą szacunku do wiedzy przede wszystkim. To jest jedna rzecz i szacunku dla drugiego człowieka, który to wymyślił. Bo jeżeli to drugi człowiek wymyślił i ma podstawę ku temu, proszę bardzo. Ale jeżeli tylko to jest jakieś takie widzimisię albo robienie kariery, no to już jest bardzo złe, a to robienie kariery no kilkanaście razy widziałem. Kilkanaście razy widziałem i w mojej rodzinie właśnie to, co mówiłem tutaj o tych odłamach religijnych, macie Lutra, czy jeszcze kogoś, gdzie sam nasz wielki papież powiedział, że to był pierwszy reformator, chociaż ja bym mocniej się zastanowił nad tym, bo jednak ta religia nadal się dzieli, ta religia nadal, tutaj ja mówię o tych protestanckich religiach, one się nadal dzielą i co chwilę się dzielą. To zielonoświątkowcy, czy cokolwiek, to jest wszystko, to jest to, tutaj z anglikańska, czy ta, czy tamta, bo może ktoś być, ale od momentu właśnie Lutra i od momentu kalwinizmu, powstania kalwinizmu, tutaj cały czas to się dzieli i cały czas się dzieli na tych samych zasadach i cały czas są te pretensje i na tych samych zasadach powstają nowe zupełnie wyznania, właśnie to, co to, co wcześniej tutaj mówiłem. I tutaj te kulty, na przykład jakiegoś działania, jakiegokolwiek pokazania, czegokolwiek i stworzenia jakiejś przestrzeni, gdzie jest energia i się wierzy w tą energię. Ja zresztą będę miał, może z czasem pokażę Państwu, jak wygląda energia, jak się tworzy energia, jak działa, to jest działanie organu, to jest działanie, to co robiła Madame Blavatsky w swoich działaniach i tutaj też trzeba brać pod uwagę, że powstał ten nurt, też taki odłam chrześcijaństwa, a właściwie no tak, od chrześcijaństwa. Zaraz, jak oni się nazywali, bo teraz zaczęło mnie to nurtować.
Byli Kadarowie, którzy założyli oczywiście kartuzy. O, jakie piękne kwiatki. Nie będę ich pokazywał, bo szkoda czasu. Dobra, zostawimy to innym razem. Ale już Państwo mniej więcej wiedzą, na czym to polega, na czym działania tutaj właśnie robienia z czegoś coś, co jest według mnie troszeczkę niebezpieczne, bo wchodzenie i wiara w to, w założeniu, w łyżkę, że mnie karmi i łyżka, która mnie karmi. No nieprawda, że łyżka mnie karmi, bo łyżka to jest tylko narzędzie do jedzenia, ale można z tego zrobić wiarę. Naprawdę z tego można z wiary zrobić. Taki był film, gdzie pokazywano tą łyżkę i ta łyżka się złamała. Taki rysunkowy film i było to w takiej formie jakby no chyba ileś osób i każdą musiała nakarmić i ta łyżka w pewnym momencie złamała się i potem ta solidarność społeczna musiała pokazać, że inna osoba nakarmiła tą łyżką, a tej osoby nie nakarmiła i to jest takie, no takie myślenie troszeczkę, działanie takie w przestrzeni, ale ja tylko Państwa uczulam. Uczulam na to w sposób, no nazwijmy to bardziej konkretny, bo jeżeli robimy cokolwiek, to musimy znaleźć ten punkt, który jest najważniejszy dla takiego, a nie innego działania. I w tym działaniu musimy odnaleźć siebie przede wszystkim i nie tworzyć, nie dać się w realizowaniu. Patrzę, że już mirabelki, tak, dojrzewają już mirabelki, proszę. Trochę wcześniej. Akurat to jest dobre na słonecznienie, więc nie ma co się dziwić. I tak to wygląda. Także tutaj przede wszystkim musimy nauczyć się logicznego myślenia, więc jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, lepiej nogi za pas i uciekać do lasu, niż wierzyć w gusła, bo to są tylko baje. A jeżeli są baje, no to wystarczy to, co zrobił Andersen i bracia Grimm. I tutaj straszą dzieci do tej pory. I to tak dosyć, no powiedzmy, że na ostro. O i tutaj zaczyna się wesoło, znaczy, nieważne, zupełnie o czymś innym mówię, a tutaj przechodzimy idziemy sobie ulicą Przedzalnianą wzdłuż Famułów. Famuły są w tej chwili, ponieważ są to wspólnoty, a to co tu ukrywać, wiecie o co chodzi. Ci, którzy wiedzą, co to jest wspólnota, no toż chyba najgorszy wymysł, jaki mógł być, wtedy oddać stare budynki wspólnocie. Nie się martwią. Muszą coś zrobić, żeby coś wykonać. Dobrze, że te budynki są trwałe i bądźmy my też tak trwali w tym, co jest, bo kit jest wszędzie bardzo modny i zaznaczam, że jak możecie, zastanówcie się zawsze 60 razy nad tym, czy tak zwana kopa myśli, bo w tej kopie możecie znaleźć tą złotą myśl i już chyba wiecie, o co chodzi. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach z Bogiem.